Umówmy się, nie mogłem sobie przecież odpuścić okazji, że skoro ten kanał nazywa się Alien Advlog, a motocykl, którym jeżdżę, to Super Meteor, to przyjechaliśmy tu, w miejsce, gdzie lądowało UFO. Kosmiczna energia. Dobra, słuchajcie, Super Meteor 650 to jest dla mnie taki piątkowy krupnik i uważam, że ten motocykl troszeczkę to uosabia, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Royaliści to, co zrobili, moim zdaniem po zrobieniu nim kilkuset kilometrów, to szczypta dań z każdego dnia, tak naprawdę. Mamy poniedziałkowy rosół, mamy kaszę z wtorku, trochę mięsa z żeberek z środy i tak dalej. Wrzucili to do gara, wymieszali, wypadł Super Meteor. Otóż, dlaczego tak mówię? Dlatego, że z jednej strony, jeżeli się mu przyjrzycie, to motocykl ma oczywiście klasyczną linię i w ogóle, ale mamy zawieszenie Showa upside down. Mamy tutaj wypełnienie lampy, które jest dokładnie to samo, co w najnowszym Himalajanie 450, czyli full LED, mnóstwo światła i tak dalej. Na zegarach mamy gdzieś coś po środku, dlatego że analogowo prędkościomierz, cyfrowo, ale LCD, taki bardzo dość prymitywny wyświetlacz, który pokazuje pozostałe funkcje, no i Tripper Google znany ze starszych generacji Himalajana. Ale teraz znowu, jak zobaczycie, ten silnik jest przepięknie wykonany, jest naprawdę świetnie zrobiony, zaprojektowany, fajny olejak, mega wykończenie tych dekli, pokrywy zaworów, cylindra i tak dalej. I tutaj czuć już zupełnie współczesną historię rodem z Wielkiej Brytanii. Z tyłu też zawieszenie Showa, ale jeżeli spojrzycie na te przełączniki, jeżeli spojrzycie na te klamki, to one mi przychodzą na myśl nic innego jak Yunaka M10 z połowy lat 60. I ten motocykl trochę taki jest. Z jednej strony patrzycie na niego, jest mega retro. Jeżeli ktoś szuka takiego stylu, to zdecydowanie go w nim znajdzie. Jeżeli z drugiej strony ktoś szuka tego, żeby tak wyglądający motocykl, prosto jakby jednak z salonu, jeździł współcześnie, no to też ma szansę ten swój kawałeczek mięska, tudzież marcheweczki, jeśli lubicie, w krupniku znaleźć. Chodźcie, jedziemy zobaczyć, jak to śmiga. Lights out and away we go. Jest coś w tym stwierdzeniu, że Super Meteor 650 jest połączeniem kilku różnych światów, tudzież kilku różnych generacji motocykla i różnego podejścia, też zróżnicowanego między innymi przez fakt, że część z tego, z czym mamy tutaj do czynienia, powstawało w Indiach, a część już w studiach projektowych w Wielkiej Brytanii. I to po tym motocyklu widać. I tak jak stylistycznie, czy właśnie do tej konsekwencji konstruktorów mógłbym się przyczepić w kilku miejscach w tym motocyklu, tak kompletnie nie mogę się przyczepić w przypadku samych odczuć z jazdy, bo tutaj motocykl jest niesamowicie spójny. I nie uświadczycie w odbiorze go, jeśli przestaniecie patrzeć na to, czym operujecie. Przestaniecie patrzeć na te przełączniczki, przestaniecie patrzeć na te liczniki, czy Wam się podobają, czy nie. Tylko po prostu będziecie sobie jechać i będziecie odbierać ten motocykl taki, jaki jest w czasie jazdy. To okazuje się, że jest bardzo spójny. Ale po kolei. Mamy motocykl, który mocowo plasuje się w kategorii A2. Jest to na 48 koni, ale aż 52 Nm momentu obrotowego. I ta 650 rzeczywiście chce przyspieszać nawet z niskich obrotów na najwyższych biegach. Czuć, że ma z czego to robić i czuć, że ma ochotę po prostu przyspieszyć i jechać szybko. Swoją drogą prędkość maksymalną rozwija niemalże pod 170 km/h, a jednocześnie kompletnie nie męczy się trzymając te 160. Co do samego prowadzenia, jest niezwykle intuicyjnie i tu spotkałem się tu i ówdzie z opiniami, rozmawiając z ludźmi, którzy jeździli Super Meteorem, że twierdzą, że na przykład zawieszenie powinno być zestrojone znacznie bardziej miękko, bo chcieliby takiego kanapowego cruzerka, takiego chopperka, a ja uważam, że wcale niekoniecznie, bo po pierwsze stan dróg w Polsce nam się bardzo mocno poprawia, a po drugie, przy tym jak jest zestrojone to zawieszenie, a ma ono co robić, bo motocykl waży te 240 kg, to sprawia to zawieszenie, że prowadzi się bardzo pewnie. I o ile
na samym parkingu, czy przy próbie podnoszenia go na stopnię centralną, sprawia wrażenie Super Meteor troszkę niegramotnego i troszkę takiego ciężkiego i w ogóle. O tyle, jak tylko nim ruszycie, zaczynacie mierzyć się ze skrzyżowaniami, z nagłymi zmianami kierunku ruchu, kierunku jazdy, czy nawet chcecie porobić takie pach, pach. Słuchajcie, mówimy o cruzerze, po raz kolejny mówię o cruzerze, który chce skręcać. To mi się podoba w nich, że przez te lata jednak producenci i konstruktorzy odrobili swoje zadania domowe i to, co kiedyś nie chciało w ogóle jeździć, w tym momencie zachowuje się niesamowicie wręcz posłusznie. Ma się wrażenie absolutnej lekkości, a jednocześnie precyzji w prowadzeniu tego motocykla. Po prostu robię pach i on robi co chce. Jeśli chodzi o przyspieszanie, oczywiście nie możemy tutaj mówić o jakimś nie wiadomo szałowym odczuciu, tudzież doznaniu z odkręcania manety, dlatego że koniec końców mamy, no właśnie, 48 koni niespełna, z drugiej strony tą bardzo dużą masę. Hamowanie odwrotnie, tu jest tak naprawdę jedyny zagrzebany trup w szafie, tudzież pies, psy też przysłowia grzebią. Mianowicie, jeden z moich znajomych powiedział, że jest zrobiony pod dziadków, dlatego że z przodu dysponujemy jedną tarczą 320 mm, z tyłu jedną tarczą 300 mm. Dwutłoczkowy zacisk z przodu, dwutłoczkowy zacisk z tyłu. I o ile ten przód jest taki spowalniacz, to jeżeli dołożymy do tego wszystkiego tył, to tu naprawdę momentalnie robi się siła hamowania. I jeżeli jesteście człowiekiem starej daty, który ominęła cię na przykład z jakiegoś powodu ewolucja technologiczna i to, w jaką stronę poszło większość motocykli i cały czas żyjesz w przeświadczeniu, że powinno się przede wszystkim hamować tylnym hamulcem, przewrotnie Super Meteor ma szansę utwierdzić cię w takim przekonaniu. I pójdziesz sobie do salonu, kupisz całkowicie nowy motorek i powiesz, słuchajcie, patrzcie, że ten przód to w ogóle nic nie robi, a jak przywalę tylko tyłem, to hamuje i czuję się bezpiecznie. Cóż, każda zasada, jak widać, ma swoje wyjątki. Tak jest w przypadku Super Meteora. No zobaczcie teraz, no jadę sobie przez zakręt, wychylam się, skręcam, nie mam najmniejszego zawahania, jest bardzo przewidywalnie, bardzo przyjemnie. Jednocześnie promień z zawracania tego motocykla również jest bardzo przyjemny i nie potrzebujecie pasa startowego, żeby tym motocyklem nawrócić, co swoją drogą niejednokrotnie widziałem w przypadku wielu motocyklistów ujeżdżających stare cruisery. Sama wygoda, pozycja, goście po 1,90 m kilka chwalą ten motocykl jako naprawdę bardzo wygodny. Ja mam 1,70 m wzrostu i jest też ok. Może trochę tym razem akurat nogi mam dość daleko wysunięte i tak tam bym się czepiał przy 1,70 m. Natomiast sama kanapa jest wygodnie wyprofilowana. Jest twarda, ale jest zaprojektowana jakby stricte pod mój tyłeczek i siedzę w nim, jakby mi ktoś zrobił dopasowany fotel do bolidu Formuły 1. Przejechałem oczywiście jak zawsze tym motocyklem z Warszawy do siebie na wieś, około 200 km i często mówię, że jest ok, ale tym razem było naprawdę turbo ok, poza tym, że zmarzłem jak diabeł. Ale to już nie wina tego motocykla. Ochrona przed wiatrem jest, mogłoby być lepiej, większa szyba. Myślę, że bez problemu czegoś tutaj, coś sobie tutaj znajdziecie, bo jak się tak troszkę przygarbię, to jestem w miarę osłonięty. Jak się wyprostuję albo byłbym wyższy, no to już wieje po głowie i musicie szukać czegoś większego. Cała reszta, operowanie, sprzęgiełko, leciutko. Zmiana biegów bez sprzęgła, spoko. Siedząc na nim, mam wrażenie, że jadę zupełnie współczesnym neoklasykiem. Patrząc na niego z boku, mam wrażenie, że jadę... No właśnie, może wcale nie neo, tylko klasykiem. I tak to jest, kochani, z Super Meteorem. Hamuje fajnie, przyspiesza, skręca, jeździ się nim naprawdę super przyjemnie. I to właśnie to wyseparowane
być może właśnie wrażenie z jazdy, to odczucie jakie daje, jest jedno z jego największych zalet. No i jesteśmy znowu, kochani, tym razem w Rzeszowie pod pomnikiem czynu rewolucyjnego, który aż do 1988 roku 30% rzeszowian dalej znało tylko i wyłącznie pod kompletnie inną nazwą. Jeśli wiecie jaka, to piszcie w komentarzach. Ale wracamy do motocykla, ponieważ pomnik za mną nie ma z nim absolutnie nic wspólnego. Wspominałem na początku, wspominałem potem, że moim zdaniem Royal Enfield Super Meteor jest troszeczkę jak Krupnik. I abstrahując od wszystkich rzeczy, które powiedziałem do tej pory, muszę też przyznać, że Krupnik to jednak wielu ludziom smakuje, a ponadto jest dość zdrowy na kaca. I słuchajcie, i taka jeszcze jedna rzecz, a propos okoliczności przyrody, bo Robert mnie poprosił, żebym mu troszeczkę pomógł nagrywać jego motorek. I tak przyjechaliśmy tu i mówi, przejedziemy przez piach? Nie wiem. No ale się okazuje, no bo Royal Enfieldy są z Indii, a w Indiach to nie jest tak, że wszędzie są zarąbiste autostradki i w ogóle, i w ogóle. I się okazuje, że nawet 240-kilogramowy Super Meteor, czy ja muszę coś więcej mówić, kochani? Obczajcie to sami, po prostu i tyle. I czyje to? Adventure to się ma w ekwi, a nie naklejone na motorku. I on ma rację! Power slide Super Meteorem po piochu. Royal Enfield poza tym wszystkim jest mimo wszystko motocyklem w klasie cruiserów, a cruise oznacza podróżowanie. Stąd też zabrałem go z Warszawy, przyjechałem do domu, pojeździłem po Lubelszczyźnie i przyjechałem tutaj na Podkarpacie, żeby sprawdzić, jak tak naprawdę sprawdza się, żeby Wam wydać naprawdę sensowny, fajny werdykt. Ale zanim werdykt, to pogadajmy na koniec, podsumowując, co w nim mi się podoba, co w nim mi się nie podoba. Jeszcze kilka rzeczy takich jak ergonomia, kilka detali i lecimy z tym wszystkim. Przede wszystkim podoba mi się to, jak naprawdę jeździ. Po silniku czuć, że jest już projektowany bardzo znowu po brytyjsku, czyli cała marka, tak jak mówiłem, zaczynała w XIX, kontynuowała przez XX, jest XXI wiek. Marka widzi trzeci wiek z rzędu i nawracają do korzeni. Jest skonstruowany po brytyjsku, wygląda bardzo po brytyjsku i gdyby nie to, że troszeczkę przymała moc, to spokojnie mogłoby to mocno podgryzać tych bardziej brytyjskich Brytyjczyków. Podoba mi się to, jak jeździ, dlatego że jeśli spojrzycie na Super Meteora, to on może się Wam podobać, może Wam się nie podobać. Mi na przykład w moje osobiste gusta stylistyczne nie do końca trafia, natomiast kompletnie się to zmienia w momencie, kiedy zaczynamy nim jeździć, bo jeżeli zaczniecie sobie nim śmigać, to okazuje się, że tak, chce skręcać całkiem spoko, że na pewno bardzo dobrze robi to przez zakręty, wtedy kiedy jedziecie w złożeniu. Tutaj na nim też zdarzyło mi się przytrzeć szpileczkę przy podnóżku, także jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o właściwości jezdne. Zresztą odpowiada za to szoła przecież z przodu i z tyłu. Do tego ten właśnie silnik i pozycja i wygoda na nim. Bo właśnie, mówiąc o kilku cechach, mamy całkiem niezłą ochronę przed wiatrem dzięki tej sporej szybie. Mamy świetną lampę, którą już sprawdzałem przy Himalajanie, więc ten nawet nie musi mi udowadniać, że po nocy będzie dobrze, choć dziś po nocy wrócę do domu. Mamy kanapę, która jest bardzo obszerna, jest na niej naprawdę dużo miejsca dla kierowcy, jak i pasażera. Dzisiaj zdjąłem top case, dlatego że mi się strasznie nie podoba, żeby motorek wyglądał, po prostu prezentował się godniej. Natomiast słuchajcie, sama ergonomia jest typowo cruiserowa. Noga do przodu,
ręce dość wyciągnięte, jest tu dużo miejsca i wiele osób właśnie o dużym wzroście chwali sobie to, że jest im na nim wygodnie. Mi, szczerze powiedziawszy, te nogi nie odpowiadają, chciałbym mieć je troszeczkę bliżej sety, ale mimo wszystko, koniec końców cały pakiet, bo to jest najważniejsze, robi robotę. Przede wszystkim to siedzenie, które w pierwszym wrażeniu sprawia odczucie bardzo, bardzo twardego. Wypełnienie, które macie... O kurde! Kask poleciał, do wymiany będzie. Nieprawda. Pierwsze odczucie z tej kanapy jest takie, że ona jest naprawdę bardzo twarda, ale z kolei jedziecie sobie 50 km, 70 km, 100, 200, 3, 4 i okazuje się, że Wasze 4 litery siedzą w tym fotelu, zupełnie jakbyście mieli zaprojektowaną kanapę, zaprojektowany fotel, tak jak to robią chociażby w Formule 1, czyli robią odlew Waszego tylnego interesu, Waszego odwłoka i robią z tego fotel. I ta kanapa, mi przynajmniej, robi dokładnie takie odczucie. Mam wrażenie, że ona jest zaprojektowana do mojego tyłka i jedzie mi się na nim absolutnie rewelacyjnie. Jeśli chodzi o osiągi, producent chwali się 164 km na godzinę VMAX-a i to gdzieś w tych okolicach lata. Pije wtedy dość sporo, jak pojeździcie dużo bardziej spokojnie, zmieścicie się w okolicach 4,5 litra. Wtedy bak wystarczy spokojnie na ponad 300 km. Przy mega bombieniu go na autostradzie zrobicie jakieś 200. Zrobicie 200 wystarczająco dynamicznych, wystarczająco fajnych kilometrów i jednocześnie w takiej wygodzie, w takim komforcie, że pozwoli Wam to przyjechać w zasadzie z centrum Polski na dowolne jego obrzeża. Co mi się nie podoba w Super Meteorze, to przedni hamulec. Mimo że tutaj klamka ma, ja już mówiłem o tych klamkach, że one wyglądają jak zinaka, ale mimo wszystko mają fajną regulację, więc można sobie to podregulować. Przedni hamulec jest zdecydowanie za słaby, za to tylny, tak trochę według starej szkoły, wali mocno i usadza ten motocykl, osadza go bardzo mocno w ziemi i wtedy z użyciem tylnego hamulca rzeczywiście jesteście w stanie zahamować wystarczająco skutecznie. Jest co hamować, bo 240 kg drogą nie chodzi. Jest to dość ciężki motocykl. I mi nie odpowiada trochę ta stylizacja, ta stylowa, ta taka pomieszana. Bo z jednej strony, jak przyjrzycie się detalom, on jest w wielu miejscach naprawdę fajnie wykonany. Spawy są zrobione z całkiem fajną taką... Ktoś się przyłożył do tego. To nie jest takie zażygane, jak wiecie, hinduska myśl technologiczna, gość, który spawa ramę, ma przyłbicę albo nie i tak jak nie ma, to tak zasłoni oczy, żygnie, jak wyszło, tak poszło. Tutaj absolutnie nie. Tutaj wszystko się zgadza, prowadzi się nienagannie, więc tutaj wszystkie kąty, geometria, naprawdę świetnie, a do tego wygląda to ładnie. I tutaj przytyczek w nos właśnie Brytyjczykom, którzy walą takie smarki na swoich ramach pomocniczych w nie powiem których motocyklach. Wygląda to naprawdę świetnie, ale mi nie podoba się ten taki troszeczkę miszmasz, bo chyba trochę wolałbym tradycyjne zawieszenie, nawet kosztem odrobiny prowadzenia, do ogólnego anturażu motocykla, który mojemu znajomemu przypomina, jak jeździliśmy razem, stwierdził, że on wygląda trochę w czasie jazdy jak retro motocykl policyjny. I coś przyznajcie, że w tym jest. Więc jeżeli mamy maszynę do tego stopnia retro, to LEDowe światła, no okej, ale one gdzieś tam się gryzą. Upside downy, okej, wiadomo, że super, ale trochę się tam gryzą. Więc chciałbym, żeby Super Meteor tak naprawdę albo przeewoluował w formę współczesnego cruisera, albo pozostał super retro. No i wtedy musicie zważyć, na czym Wam bardziej zależy. Przyczepić się można też do kilku takich innych detali, jak na przykład ten ogromniasty, przedziwny, z założonym jakimś kilogramem gumy pedał tylnego hamulca, który jest po prostu przeogromny. Tu mamy zgrabną chłodniczkę oleju, bo jest to silnik chłodzony powietrzem i olejem, olejak. Natomiast cały czas ten motocykl to jest taki miszmasz. Centralka. Centralka jest moim zdaniem słabym punktem tego motocykla, dlatego że niestety, tak jak royalistom czasami zdarzało się zaprojektować i strasznie narzekałem na nią w przypadku Himka 411, gdzie stosunkowo niewielki motocykl, ja naprawdę musiałem się zmagać z tym, żeby go szarpnąć na tą centralę. W przypadku Super Meteora brakuje mi kilogramów. Długi jest w stanie wyciągnąć go na centralną stopkę. Mi się nie chce z tym szarpać. Generalnie można było to zaprojektować lepiej. I to jest właśnie to, o czym mówię. Taki mój chyba największy zarzut do tego motocykla. Ten krupnikowy, nie? Że
że z jednej strony mamy obłędny silnik, wspaniały, który jest też dodatkowo niewysilony, który ma 270 stopni wykorbienie, czyli najlepiej jak w tej chwili się da. I jednocześnie jest świetnie wykończony, bo jak zobaczycie sobie fakturę tutaj tego wszystkiego, tej głowicy i tak dalej, to wygląda pięknie. Rama wygląda bardzo ładnie, po prostu się to prezentuje i działa. Do tego dobre zawieszenie. Z tyłu ta tarcza hamulcowa to jest w ogóle jak zapożyczona z jakiegoś dużego auta, bo to ma 300 mm, tylko 20 mm większa jest tarcza z przodu. I wygodna kanapa. I naprawdę dobrze jeździ. A z drugiej strony, jak patrzycie na to i myślicie tak, a to zostało im z Indii, a to zostało im z Indii, a te klamki to jeszcze pewnie z jakiegoś modelu, kurde, z 72. I tak, to jest chyba mój taki najbardziej podstawowy zarzut, takie największe minusy, jakie odnajduję w Meteorze. Natomiast kompletnie tak czy inaczej nie da się uciec od faktu, że jest to motocykl udany, moim zdaniem. I jest specyficzny, ale Royal Enfield jest marką produkującą motocykle specyficzne. Jest brandem, który wymyka się klasyfikacji i ten motocykl nie musi konkurować na przykład z Harley'em Sportsterem, bo nim nie jest i nie będzie, i on jeździ w swojej własnej lidze. I każdy inny model tak naprawdę Royala robi właśnie dokładnie to samo. Jeździ w swojej własnej lidze. I to im się naprawdę, za to należy im się ogromny szacunek. I Super Meteor jest fajnym bajkiem. Nie jest fajnym bajkiem dla każdego, dlatego że przede wszystkim musi Wam się spodobać. Musi Wam się podobać ten taki kind of cruiserowy charakter. Z drugiej strony, jeśli lubicie Royala, a do tej marki przyciąga coś zupełnie innego niż tylko tabelki i pokazanie tego wszystkiego, czy jeździ bardziej, szybciej, mocniej, tak czy owak. Jeżeli lubicie Royala i lubicie kind of cruiserowe sprzęty, koniecznie powinniście sprawdzić Super Meteora, bo jest warty tego. Tym bardziej, że za każdym razem jak na niego siadam, mam wrażenie, że jak do niego podchodzę, mam mieszane uczucia. Jak na niego wsiadam, mam mieszane uczucia. A jak zaczynam nim jechać, zaczyna mi się cieszyć micha. A o to chodzi w motocyklu, żeby bardzo, bardzo fajnie nam się jeździło. A jeżeli do tego macie trochę inne gusta niż ja i popatrzycie na niego i tak jak mój kolega, serdeczny przyjaciel Tomek, pozdrawiam Cię, mój drogi, ciągnie Wam głowę za nim, bo gdy do niego zajechałem, to po prostu siedzieliśmy przy kawusie, a on cały czas się na niego oglądał i mówi, o co chodzi? Że zaczyna mu się podobać, że niby jego motocykl jest fajniejszy, ale to mu się podoba i on się ogląda. Więc jeżeli dokładnie tak macie, koniecznie sprawdźcie i postarajcie się przejechać Super Meteorem, bo jeżeli podoba Wam się to, jak stoi, to idę o zakład, że to jak jeździ spodoba Wam się jeszcze bardziej. I to by było na tyle, kochani, dla Was z niebawem deszczowego Rzeszowa. Wasz Alien. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę dla algorytmu. Komentarze są Wasze, co sądzicie o Royalach, co sądzicie o takich o cruiserach, co sądzicie o tym, że takie motocykle pojawiają się na kanale. Czy byście jeździli, czy uważacie, że jest to padło? Bijcie się w komentarzach, zawsze lubię patrzeć na Wasze zdania, patrzeć, co macie ciekawego do powiedzenia. Zajrzyjcie na tylko2koła.pl, a jeżeli uważacie, że ta robota, którą robię, jest warta jakiegoś wsparcia, to od jakiegoś czasu na kanale działa wspieranie tego kanału. Gdzieś na górze możecie kliknąć guzik wspieraj, wybrać poziom i pomóc mi robić to, co robię. Ja się z Wami żegnam i spadam do domu, bo jeżeli satelita nie kłamie, to jak za chwilę stąd wyjadę, to wrócę suchy i może się nie rozchoruję. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć! Nie wygłupiaj się, bo zbezcześcisz pomnik UFO.